tu siedzimy. Ale roboty. Już relacja będzie. Cześć! Daj buzi. No tak. Przyszła pora zjeść narcyzka. Przyrodowa. Po prostu rozwijam się po świecie. Ale to jest świetne miasto, że ja no co? Zabytek przemysłowy. Wyjątkowy. Co to jest? 6. Nie, ja muszę iść do 7. Jak tu jest ładnie. Ile tu jest miejsca. Nie wiem, czego się spodziewałam, ale jestem zaskoczona. I samochody mają gdzie stać, i trawniki, i piękne drzewa. No, to rzeczywiście było założenie miasta robotniczego ogrodu. Ja jestem bardzo zdziwiona. I ludzie mieszkają. Ta klatka jest super, drewniane tralki. Niesamowite. Fantastyczne, że to się wszystko zachowało. Bożenka nawiązuje kontakt. Łazienki były wspólne. To były dla całego piętra. To są te obiekty, w których mieszkała ta kadra kierownicza, powiedzmy. Bo te biedniejsze, są tam, po tamtej stronie, portanterowe. No to jest ta kadra taka, wiadomo, zwykły pracownik. Niech mi pan powie, pan długo tu mieszka? Ja od urodzenia. O Teraz się rany. do Warszawy przeprowadziłem. A, no i co pan tu robi, jak się pan przeprowadził? Jestem akurat podjechany model jeden na budowę. Aha, Ja tu całe życie mieszkałem. aha. W tamtą stronę byliście panie na Bilnik, czyli tak Witryka, czyli w tamtą stronę w prawo. Znaczy my Będziecie idziemy miały tutaj państwo do tego- Takimi alejkami. Tutaj Tak. będziecie miały duży kościół po drugiej Tak. prawej. Potem mieć jedną szkołę muzyczną, Tak, ale doszedłbym do skrzyżowania takiego, które będzie tam większe i dał w lewo, żeby się kierunkować na lofty, które będziecie miały po lewej stronie, czyli tam gdzie Land produkowali. Tam też jest stara fabryka steli, też już poddana, jak gdyby też się zmieniają na usługi mieszkaniowe i będzie taki wielki park. No i tam będziecie miały ten zamek, gdzie mieszkał tam założyciel w ogóle tej dobra, fabryki. czyli mamy się kierować Park Dietricha. Po przekątnej Po przekątnej, I kazyna. za arkiem będzie taki wielki staw i to był bielnik i tam się farbowano. Sobie Jest co pozwiedzać, ale tak bym kierunkował. Ale idziemy właśnie do Kierunkował katedry drogie teraz. panie tak w skosie w lewo i tam będzie, teraz jak widzicie, tam będzie taki wielki plac Dobrze. z dużym kościołem i to jest właśnie jak gdyby ten główny plac, który był na początku i tam na wprost będą właśnie te zakłady lnu. No dobra, to my nie przeszkadzamy. Dziękujemy bardzo. Także Właśnie, mówię, no w tamtą stronę tak po tam to lewym skosie. idziemy. No więc trafił nam się przewodnik osobisty. Ale jaki ten plac jest rozległy. A to jest założenie przez mniej więcej 150 lat. I właściwie najlepszym numerem tutaj w tym Żerardowie to jest to, że budynki, które jak ten na przykład były domem ludowym, jest ciągle centrum kultury, a budynek, w którym jest teraz Urząd Miasta Żerardów, był magistratem, czyli też zarządzał Żerardowem. I przedszkole jest w budynku Ochronki, a szpital jest szpitalem. I to jest niesamowite w Żerardowie. Starostwo powiatowe jest w byłym budynku zarządzającym fabryką, a później szkołą. No to jest niesamowite. To nie jest skansen, tu wszystko działa. I Park Dietricha. Idziemy do jego pałacu. Ale ty wiesz, jak się rzeka nazywa? Ale
Pisia Gongolina. Pisia Gongolina. To jest jedyna rzeka, która zasilała cały Żerardów. Tak. I wszystkie te przędzalnie, wybielarnie, hartowalnie. A ona na spływy się nadaje. Wszystko. Dzieciutka, wąziutka. No zobacz. Na spływ? Przeciągnąć by trzeba było czasami. Czasami myślę, że sporo by trzeba było ciągnąć. Ale nie utonie Nie. No. Moje szalone koleżanki chcą spływać rzeką. Taką mogę pływać. Pisia Gongolina. Było to co za nazwa? Pałac nie jest pałacem, tylko willą. I nie rozumiem, dlaczego się nazywa Muzeum Mazowsza Zachodniego. Tak jakby Żerardów się wstydził napisać, że to jest o historii tej rodziny budowniczych. Żerardowa. A tam się wchodzi? Chyba nie. Aha. Wątpię, żeby tam ktoś był. Mamy szczęście do pustych takich obiektów. No widzisz, Ewa, jaką ty jesteś pesymistką. Już widziałeś wszystko zamknięte. Dzień dobry. Dzień dobry. A, no to bardzo się cieszymy. O, tu jest ten plac. I tu my żeśmy szli. I teraz tu gdzieś. A gdzie jest ten park, co jesteśmy teraz? A, i tu my żeśmy przeszły, tak, aż tu. A, i tu jest ten staw, tak? Tak, i tu jest staw. Tam jest do farbiarni. Powiedział nam jeden pan, że staw był i w tym miejscu była farbiarnia, w tym stawie. No to tu jest staw, no, a tu jest rzeka, to tu jest No staw. tak, no to Do wybielania, do farby, O, wybieranie. Tak, do prac technologicznych, tak, cały tak. czas woda potrzebna. I właśnie Dietrich. I tutaj mieszkał w tym pałacyku? On tu nie mieszkał, on tylko załatwiał formalności. Aha, biuro miał. Bo to nie wygląda na taką A on siedzibę. mieszkał w Krasnej Lipie. To jest teraz w Czechach. Dietrichowie byli właścicielami fabryki od 1857 do 1899, czyli przez 42 lata i przez 42 lata rozbudowywali cały czas Żerardów, fabrykę i wszystko, co tutaj jest, to było wybudowane przez nich, z ich zysków. Ten mały biały domek i poniżej drugi to były domy tutaj w Żerardowie córki starego Dietricha i jego syna. Po prawej to jest ten pałacyk reprezentacyjny do załatwiania interesów. No więc byli ludźmi raczej skromnymi. Z lnem bywało. Jak to O, jak to z lnem bywało. Tak. Tak. A to nie Konopnicki? Podstawówka, to mnie chyba było opowiadanie. Było takie opowiadanie, ale to nie Konopnicki było? Zaraz się... Mi to przyszło do głowy. O, Tak. wykazałaś się. Wykształcenie. A to chyba jakieś szaleństwo. Chodźcie dziewczyny, bo przemowiemy. No więc to jest przy Muzeum Przemysłu Lniarskiego. Wielbłądy. No naprawdę przerzucamy się z nóg na wielbłądy. Ja muszę pojechać do tego zoo. No tak jest. Ile tu jest tego? Różnych motków. No nie bardzo wiem, na co patrzę. Może gdzieś jeszcze przeczytam. Słuchajcie, któreś was rozumie, jak to idzie dalej? No, Ta wiązka, no to jest... to idzie w tą stronę. Z tej wiązki, widzisz, to się rozkłada i tam materiał wychodzi.
A nie, stąd Co dobrze ty? mówisz. Nie, No idzie z ale rolek, to są- ale to nie jest materiał, to jest wiązka. To jest wiązka. No i co Ale z tą bo nie wiązką ma się dalej. dzieje? No i tutaj wchodzą te wiązki całe. Na te krosna. Fajnie. A tam jest temat, wisi, jak to ma być utkane. Tu powinien być film, bo są na ścianach wyjaśnienia, ale to są tylko opisy, w których jest pełno wyrażeń technicznych, odwoływanie się do jakiejś części tych maszyn. Nie ma rysunku maszyny i nie jest pokazane, co jak się nazywa. Karol Dietrich Junior, jak sprzedał fabrykę w 1899 roku, to wszystkie pieniądze, które uzyskał, przeznaczył na dalszy rozwój Żyrardowa. Na nagrody dla najbardziej zasłużonych robotników, którzy wiele lat pracowali. Liczniki. Na utrzymanie ochronki, na utrzymanie domu starców, na fundusze, na szkoły, na bibliotekę. To był wielki człowiek. A tu jeszcze herbatka zostawiona przez tkaczkę. Star Wars, no chyba nie te czasy. O, a tu jest pracownia. O, i panie pracują. To jest jakaś praca, hafciarka. Kopiarka wzorów, no proszę bardzo, można sobie coś zamówić tu pięknego. Jest okropnie, ale przed nami wspaniały kościół Ferny. I tu powinny być witraże Mechowara. Zaraz zobaczymy, czy to prawda. Ciekawe, czy coś tu będzie widać, czy nic. Otwarte jest, a ja myślałam, że tylko przez kratę będzie. Super. Te linie są piękne. Nadzwyczajne są te witraże, naprawdę. I te habry. Kocham je. Naprawdę są piękne. No i maki, jakie subtelne. Naprawdę jest świetnie. Słuchajcie, to miasto, to ja myślałam, że tu jest parę budynków, no tak symbolicznie. To jest całe miasto. Całe miasto, ulice, szkoły, biura, pałace, fabryki oczywiście. I to wszystko jest, jak to wspaniale było zaprojektowane. Co to znaczy dobry gospodarz? Dobry gospodarz znaczy wszystko.